Siemanko, mamy poniedziałek, godzinę 14, jedziemy sobie do Klasa, wysypał się wyświetlacz, część wyświetlacza, mam nadzieję, że pomoże aktualizacja programowania. Klas jest z 15 roku, zdech sam siebie, podświetlanie mamy wyświetlacza, wyświetlacz jest ciepłokrystaliczny, nie ma na nim żadnych artefaktów, nie został zbity, nie został zalany z tego co wychodzi. Mam nadzieję, że się wysypało oprogramowanie. To są roboty najlepsze, to jest jedna z nielicznych sytuacji, gdzie komputerem można naprawić, nie? Bo komputer wielu rzeczy nie naprawia, on po prostu pomaga zdiagnozować. Komputer naprawia tylko w sytuacjach, jak mamy do zaktualizowania coś, a aktualizujemy, jeżeli się coś wysypało, albo po prostu przy okazji podpięcia możemy zaktualizować sterowniki. To jest jedna sytuacja, albo w momencie wymiany sterownika na nowy, gdzie wymagana jest jakaś adaptacja, na przykład w Fergusonach z serii, dajmy na to 80, bodajże chyba 6, tam jest Autotronic 5 sterowniki, jest ich chyba, no zależnie od wersji, 3 na przykład są te sterowniki, one są wszystkie identyczne, da się je zamieniać miejscami, tylko trzeba je zaprogramować w dany sposób, bo możemy narobić bałaganu w stylu mamy 3 sterowniki od EHR-u. No to już odnośnie diagnostyki to będziemy o aktualizacjach i tak dalej rozmawiać na miejscu. A odnośnie wyjazdu, 10 osób mamy zapisanych w kolejce, potwierdzonych. Całą niedzielę to jest strasznie trudny logistycznie temat do ogarnięcia, żeby to wszystko dopiąć. Ja dzisiaj w biegu jeszcze dzwoniłem do zaprzyjaźnionego sklepu z elektroniką, z elementami elektrycznymi do maszyn rolniczych. Znaczy ja ich lubię, a oni nie wiedzą o moim istnieniu, podejrzewam, ale regularnie tam robię zakupy. Może się kiedyś uda coś na ten temat tego sklepu powiedzieć, bo tam jest raj dla takich gości jak ja. Jest czytelna, prosta strona, są tylko te rzeczy, które nas interesują w danych maszynach. Ceny są normalne, ale przede wszystkim wszystko jest w jednym miejscu, tak? Bo te złączki, wtyczki trzeba byłoby szukać po numerach w hurtowniach, jakiś tam TME bodajże, taka duża hurtownia elektryczna, ale tam trzeba zamawiać na przykład po 10 sztuk, po 100 sztuk czasami, zależy, jeżeli jakąś drobnicę bierzemy, więc to jest temat sklepu. Temat klientów, co mam do powiedzenia? Aha, 10 osób, jakie są z tego korzyści dla klientów? Takie, że wychodzi każdemu średnio dojazd o te 25% taniej niż byłoby to normalnie. Dla przykładu, ktoś jak miał zapłacić tam 400 zł, zapłaci 300, jak ktoś miał 1000 zł, to tam zapłaci 700, 800, zależy ile jest. Jeszcze to też trzeba brać poprawkę na to, ile robót jest w jednym miejscu. Jeżeli roboty są zagęszczone, no to muszę rozbić koszty jakichś tam ewentualnie noclegów. To jest próbny wyjazd. Pierwsza tak gruba akcja w historii firmy R-Install. Zobaczymy jak to wyjdzie. Najważniejsze, żeby robota była zrobiona i żeby klienci byli zadowoleni. A wydaje mi się, że będą z tego względu, że przez to, że będę spał po hotelach i poza tym, że te 25% taniej za dojazd, to będę spał po hotelach i nie muszę myśleć o tym, że będę 3 godziny jechał do domu i następnego dnia 3 godziny z rana gdzieś muszę wsiadać w busa, tylko robimy robotę do oporu, idziemy do hotelu, rano sobie dojeżdżam tam te parę kilometrów, a nie parę dziesiąt, paręnaście i kończymy robotę, bo to najważniejsze, żeby nie zostało rozgrzebane. Jak będzie robota zrobiona, to nie będzie problemu z niczym, to jest najważniejsze. Czy coś jeszcze do dodania? Aha, wybiegając w przód, ogłoszenia parafialne. Jeden pan wcześniej dzwonił spod Białegostoku, dalej nikt się tam nie zgłosił. Zobaczymy po tej akcji jak to wyjdzie, to będę promował to więcej. Na razie próbuję obrobić tę robotę, którą mam. Także jeden pan pomiędzy Warszawy i Białegostoku się zgłosił na początku Podlasia. Jeden pan z Sędziszowa też się zgłosił, też będzie szukał kogoś do pary. To jest akurat blisko, bo Kielce Radom to jest 100, więc może tam jak się nikt nie znajdzie, to się po prostu przejadę w wolnym czasie, bo nie będą jakieś zastraszające koszta za dojazd. I pan za Częstochowy, patrząc od mojej strony, to już jest województwo śląskie, też szuka kogoś do pary. Także jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to komentarze albo po prostu dzwonić, tak jak wszyscy dzwonią do tej pory, i będziemy planować następne takie wycieczki, pod warunkiem, że ta się uda, ale staję na głowie, żeby to wszystko dopiąć i żeby wszyscy byli zadowoleni. Także oglądamy Klasa, pozdrawiam, cześć. Dojechaliśmy, to nasz zawodnik, zaraz się rozeznamy w temacie, co tu się wydarzyło. Aha, dobra, tu widzimy licznik. Dobra. W pacjencie i po prostu nam ten wyświetlacz z dnia na dzień zdechł. Ciągnik jest ładniutki, nie jest stary, nie było tu jakichś powybijanych szyb, jakiejś wilgoci.
Jest trochę za młody na przerwanie wiązki, tym bardziej w tym miejscu. Zobaczymy. Namek się komputerem. Ja tam by tego trzeba było. No ale już gdzieś nie zdążyły i tam mówi, tu jest przekaźnik walnie. Zobaczymy, spróbujemy to wyczyścić. O, jest licznik rozebrany, aktualizacja nie pomogła i mamy korozję na taśmie po rozebraniu tego zegarka. O, mamy skręcony na próbę po szybkiej regeneracji. Zaraz zakładamy wskazówki. Trzeba wyłączyć zapłon, żeby te wskazówki leżały. No to godziny teraz się zmieniły. 5070. Nie, to tak miał, jest. Na 6000. I godzinę, i zegarek się wyświetla, dobra. Skręcamy. Taki to on jest do awaryjnej pracy, no. Aha. Więc on może normalnie gubić. Podświetlanie mamy. Zegarek nam wrócił. O, tak to było właśnie. No, 173. A, i tu mamy ustawienia już skrzyni. Dobra. Dobra, no. Tam jeszcze escape jest do wychodzenia. Jest, escape, godzina, dobra. Udało się, zakładamy przód i trzeba to skręcić. Błędy skasowane, czekamy aż nam sterowniki ostygną, że tak to powiem. Nie ma awaryjnych, było podejrzenie, że jest uszkodzony przerywacz, ale ja tu postawiłem na włącznik, ponieważ kierunki normalnie działają, a tu jest prosty przerywacz do tego Helli i wychodzi na to, że nie mamy stałego zasilania na kostce, mamy 6 V, czyli jest oznaka, że gdzieś tam pod spodem mamy pewnie ugnitą kość, nie styka. Rozbierzemy sobie zaraz plastiki i to znajdziemy. Licznik naprawiony w jakieś tam pół godziny, a teraz będziemy 4 godziny szukać zasilania dla awaryjnych. Ale znajdziemy na spokojnie. O. No i dobra, znalazł się nasz przewód po rozebraniu połowy ciągnika. Tutaj kostka czuć trochę wilgocią i okazuje się, że tutaj pogniły nam piny. Dlatego nie mamy awaryjnych i stacyjka, tu też kabelek na krótko, tak czułem, że to idzie do stacyjki. Też charakterystyczne złącze dla tych stacyjek, to jest stacyjka taka jak we wszystkich takich maszynach, jakieś tam ładowarki, niedowarki, to jest kostka jedna z dwóch części do stacyjki, jakiś kabelek i tam będzie widać być może, o, jest gość na lewo puszczony, a tutaj po prostu wilgoć kości i to nam nie przewodzi, o, teraz widać dokładnie. Brak głupich awaryjnych, a półciągnika rozkopane. Już takie są, no nieraz to takie... No nie, no ale tutaj do stacyjki idzie 3 sztuki, o, i to jest połówka przewodzik, nie? I on tam nie styka gdzieś w tamtej kości i dlatego był dany ten pacjent na krótko, bo bez tego cały ciągnik nie wstanie, nie? No, także wilgoć. No dobra. Sytuacja wygląda tak, że jak podamy stacyjkę, mamy podpiętą na oryginał, tak, tym przewodem. Tu widzimy wilgoć zielone. Mamy podany stały plus. Stały plus, wiadomo, awaryjne działają bez stacyjki. Tutaj teraz mam przez multimetr podany stały plus. Mamy awaryjne, przełącznik złożyłem, on był rozebrany. Ja staram się naprawić, ja nie wymieniam, ja naprawiam jak mogę. Awaryjne mamy, tak jak działać powinny. Nic tu nie wymaga wymiany, bo tu jakiś pan przede mną mówił ponoć, że jest zepsuty przerywacz. Niemożliwe, bo kierunkowskazy normalnie mrygają. Zawsze winny jest ten włącznik, znaczy no, włącznik od awaryjnych. Stały plus mamy podany tu, gdzie nam brakuje. Działa. Co jeszcze? Ten ciągnik ma tutaj z tymi panelami, mimo tego, że wszystko działa, miał błędy z komunikacji. Ten cały panel w tym ciągniku jest odpinany za pomocą tych dwóch kości, a te nasze kości w tym wypadku są ugnite, tak jak było wcześniej widać. No i szczerze mówiąc, wypadałoby je wyjąć, kupić te piny, powymieniać te wszystkie piny i zapomnieć, nie? To jest za młody ciągnik, nie będę tego robił na tych kościach jak w Bizonie, tak jak to robię w tych Fergusonach starszych, bo tam już powiedzmy gra nie jest warta świeczki, szkoda w to inwestować w jakieś złącza za tam 500-1000 zł, ale tutaj chyba trzeba będzie się zdecydować, bo tak jak mówiłem, wypniemy sobie, zobaczcie, to jest taka pierdoła. Ciągnik normalnie działał, miał tutaj puszczony, jedynie co zwróciło moją uwagę na dzień dobry to jest to, a ciągnik nie ma ładowacza niefabrycznego, to wszystko jest w oryginale, bardzo fajnie działa. Ciągnik też bardzo ładnie wygląda, został niedawno kupiony przez właściciela. Wilgoć w wyświetlaczu, wilgoć tu przy złączach. Jeden widz ostatnio mi zadał pytanie, czy pojadę z nim oglądać ciągnik.
I zobaczcie, ja bym pojechał oglądać ten ciągnik, podpiąłbym go, pokazywałem mu błędy nawet, nic nowego tutaj nie wyświetlił. On by wyświetlił to dopiero po czasie, przez to, że tu jest ten niedostyk. I byłby problem, poleciłbym ten ciągnik, bo naprawdę trzyma się kupy i działyby się cuda za jakiś czas przez te tutaj, no nie mogę tej kości wypiąć przez tę wilgoć, także dobra, ja spróbuję tutaj jakiś plan ustalić odnośnie tych czujników, znaczy odnośnie tych złączy. No i tyle, no ciągnik miał mieć naprawiony, licznik jest naprawiony, ale że wyszły inne usterki przy okazji, no to będziemy rozmawiać z właścicielem i będzie dobrze. Skala zniszczeń. Tu chyba nie trzeba nic mówić. Tutaj to wygląda jak wygląda, ale w środku to są złącza Boscha, z tego co mi wiadomo. Trzeba policzyć piny, kupić, przyjechać, założyć. Trzeba będzie wyjąć fotel do tej operacji, żeby się tam dobrze dostać, rozpiąć to wszystko tam tak samo. Pół dnia i myślę, żeby to chodziło. No i odjeżdżamy, ciągnik został w takim stanie, że ja zamawiam piny boszowskie do tego złącza z tyłu, trzeba to wymienić, bo on tam sypie błędy komunikacjami z panelami i tak dalej. Nie może być przegnite, a psiukanie tam jakimś siuwaksem to jest plaster na dupę, to jak wlanie forte do silnika, to nie ma sensu, trzeba po prostu zrobić tam wymianę tych pinów. Ciągnik będzie jeździł, przyjechałem do licznika, licznik działa, był zaktualizowany, tak, bo to był pierwszy mój strzał. Potem się okazało, że jednak uszkodzenie było mechaniczne. Bardzo rzadko się to zdarza. Bardzo ładny ciągnik, świeżo kupiony, wilgoć go wykończyła i boję się, że w tym ciągniku zrobimy to, ale że ta wilgoć w środku, ona się jeszcze czkawką mu kiedyś odbije. Flejtuchstwo wychodzi, nie wiemy, ten ciągnik był z Francji, więc jest podejrzenie, że po prostu woda, jakaś wybita szyba, parę razy na deszczu, nawet jedna dobra ulewa z wybitą szybą mogła go załatwić. Zamykam cyrk i jedziemy do domu i jedziemy na Wieluń, na Wielkopolskę. Żegnam się z Wami, cześć.